Moi drodzy, kochani, przyszliśmy dzisiaj po czyściec. Oczywiście film o czyśćcu jest na kanale, ale ja Wam tylko przypomnę, proszę, jak on wygląda i że to jest roślina. Zbierajcie ją koniecznie. To znaczy tak, po pierwsze, szukajcie ją w lasach liściastych, na glebach próchniczych, bo on takie lubi środowisko. Szukajcie w pobliżu pokrzywy, tutaj akurat może niekoniecznie, ale on lubi się bardzo z pokrzywą. Po czym poznacie też, że jak zerwiecie, to on będzie miał taki charakterystyczny zapach, jak rozgnieciecie liść. Niektórzy mówią, że jak płyn do toalet, niektórzy, że jak zdechła mysz. Ja nie wiem, jak zdechła mysz pachnie, ale ten czyściec na pewno nie pachnie jak zdechła mysz. A zbierajcie, dlatego że on ma przeróżne właściwości. Ma właściwości przeciwbakteryjne, ma właściwości przeciwbólowe, ma właściwości przeciwzapalne, ma właściwości przeciwwirusowe, ma właściwości uspokajające. Jakie jeszcze? Mówiłam przeciwbakteryjne, ale też ma właściwości takie, które pomagają w dolegliwościach kobiecych na przykład. Ale przede wszystkim ma też właściwości czyszczące krew i czyszczące limfę. On może teraz już trochę zapomniany, ale dawniej w medycynie słowiańskiej był stosowany. Wieszano go na progach domu właśnie, żeby oczyścić domy też, bo nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie wierzono, że czyściec pomaga w oczyszczaniu całej przestrzeni. Kładziono dziewczętom pod poduszki, dawano kobietom po porodzie, bo też wierzono, że uchroni przed dostępem takiej złej energii. Nawet nie złej energii, tylko to miało chronić przed zimnem i przed zatraceniem ducha, tak? Było tak zwane zamykanie brzucha. Różne były te przekonania. Ale wewnętrznie miało chronić i tak robi czyściec, że on nam czyści krew i czyści nam limfę, zresztą nie bez kozeru on się czyściec nazywa, więc czyścił krew, wspomagał tym samym wątrobę, wzmacniał organizm, ale też czyścił, odśluzowywał organizm. Kiedyś ludzie nie wiedzieli, co to jest limfa, ale przed takim wewnętrzną wilgocią, przed takim wewnętrznym zimnem on miał nas chronić i miał czyścić i właśnie to była ta limfa, o której dzisiaj wiemy, że to się tak nazywa. A kiedyś stosowano to tylko dlatego, że właśnie pomagało. To była ta tradycja stosowania. Bo dzisiaj wiemy, że czyściec pomaga obniżać też ciśnienie naczyń włosowatych, co zapobiega zakrzepom, zastojom, ale też, jak mówiłam, czyści wątrobę, czyści śledzione, więc tu w tym zakresie jego działanie jest nie do przecenienia. Dawne źródła medycyny mówią też, że był stosowany w przypadku węzłów chłonnych, zwłaszcza u dzieci, żeby uchronić przed tymi powiększanymi węzłami, właśnie dlatego, że czyścił limfę. No super, jak my go nazbieramy, jak teraz zaczęło padać? I to jak? No Larku, uciekajmy. Musimy się po jakiś drzewny parasol skryć. Czekajcie. Dolis, chodź. Słoneczko, chodź, tu się skryjemy. Akurat tutaj nie ma za dużo tych parasoli. No cały dzień dzisiaj było słońce i duchota, tak? A jak się wybraliśmy po czyściec, to zaczęło padać. No ale to już taka ta natura jest. Mam nadzieję, że przejdzie za chwilę. No dobra, co tam jeszcze Wam mam powiedzieć? Mamy taki piękny ten czyściec, widzicie? O. No tak, no właśnie działał oczyszczająco. W połączeniu z bratkiem i z pokrzywą był też takim oczyszczającym na wiosnę cały organizm sposobem, który był wykorzystywany w ludowej medycynie. Więc ten czyściec jest naprawdę super ziółkiem. Słuchajcie, stanęliśmy sobie pod tą lipą. Ona kwitnie już tu do góry, ale tu jeszcze nie kwitnie do końca. I tutaj z tej lipy będziemy zrywać kwiaty. No Lisiowi deszcz nie przeszkadza, a ja się skryłam pod lipą. A jakże? Właśnie dlatego, żeby mi do końca nie zmógł ten czyściec. O matko. No tak, Dolisiu, ty tam sobie stój. Wiecie co tam jeszcze Wam powiedzieć? No właśnie dlatego, że on tak wszystko czyści, to był stosowany również w artretyzmie,
był stosowany w obrzękach stawów, był stosowany w bólach reumatycznych. No, szerokie miał bardzo zastosowanie. Ale też co? Ale też był stosowany, słuchajcie, na przykład w ciężkości nóg, w migrenach był stosowany. No dzisiaj wiemy, że czasami te migreny czy ciężkość nóg właśnie występuje przy problemach jakichś z mikrokrążeniem albo przy tych zaburzeniach układu limfatycznego. Ale wtedy stosowano dlatego, że pomagał, tak? Nie wiedziano jeszcze dokładnie dlaczego. Doliś też się skrył pod lipą. Doliś też nie chcesz zmoknąć? Nie chcesz zmoknąć? Nie? No to sobie tu stój. Zaraz możesz, tam już się przejaśnia. Oczywiście jak myśmy wyszli, to zaczęło padać. Jak my przyjdziemy do domu, to przestanie. No przecież to jest stary numer. No to jest nasz piękny czyściec. Ale też na wszelkiego rodzaju, słuchajcie, torbiele, guzy, obrzęki limfatyczne stosowano kataplazmy. To jest taka bardzo stara metoda, kiedy to brano, jak taką kataplazmę wykonać. Brano po prostu zioła, świeże lub suszone, ale najlepiej świeże, rozdrabniano, zalewano niewielką ilością wody i gotowano 5 do 10 minut. I potem taką papkę z tych ziół nakładano, oczywiście nie taką gotującą, tylko trochę przestudzoną, nakładano bezpośrednio na na takie wszystkie zmienione miejsca, tak? Albo przez gazę, albo nakładano, potem przykładano gazę, obwiązywano. Chodź, Dolisiu, bo już pan ci się już odechciał, ale tu w tę stronę już idziemy. Dolciu, chodź tu w tę stronę, chodź. I nakładano, przewiązywano i na przykład zostawiano przez noc taką właśnie kataplazmę. Także w rozliczny sposób ten czyściec był wykorzystywany. No już nie muszę mówić, że, bo tak jak Wam podawałam przepis, że taki odwar z czyśćca w rotyczu z dodatkiem olejków świetnie też przeciwkleszczowo działa. Ale wczoraj miałam również takie warsztaty ziołowe i tam jedna dziewczyna mi powiedziała, że nawet ktoś robi doświadczenia gdzieś na Mazurach, przy bagnach, gdzie jest bardzo dużo komarów. Robił gość takie doświadczenie, że po prostu robił odwar z czyśćca, spsikiwał się dosyć intensywnie i siadał na brzegu takiego zbiornika wodnego, stawu czy jeziora, gdzie było pełno komarów, bo tam pełno komarów naprawdę było. I ponoć żaden komar na nim nie usiadł, ani go nie ugryzł, więc nie wiem, gdzie ten film jest. Jak coś o tym wiecie, to mi dajcie znać, czy to prawda, czy nie. No ale nie sądzę, żeby ludzie w jakiś sposób tam oszukiwali, bo czyściec naprawdę świetnie działa, nie tylko na kleszcze, ale też i na komary, więc teraz jak przyjdzie taki sezon, że te komary będą Was dręczyć, czy będziecie siedzieć sobie gdzieś ze znajomymi, czy z przyjaciółmi właśnie nad jeziorami, czy na tarasach, to możecie wypróbować. Raz możecie zebrać tego czyśćca i go po prostu przy jakiejś altance czy na tarasie powiesić, żeby on tam sechł i te zapachy, oczywiście w cieniu, tak, nie bezpośrednio w słońcu, ale możecie też zrobić właśnie taki odwar. To co, my chyba pójdziemy już, bo ten deszcz nas goni. Taki trochę chaotyczny film, ale ostatnio jestem bardzo zabiegana i nawet nie mam kiedy zrobić dla Was nowego filmu. Mam nadzieję, że ten Wam się przyda, bo czyściec właśnie kwitnie, jak widzicie, więc jeżeli go zobaczycie, to sobie biegnijcie. A jeżeli chcecie więcej o tym czyśćcu wiedzieć, to po prostu zerknijcie do filmu, który jest na kanale To Ci Juko. A my Was z Dolisiem ściskamy mocno i czyściec też Was pozdrawia i pa, pa. No i proszę, kochani, przyszliśmy na papierek i leży pierwsza porcyjka. Przyniesiemy sobie jutro, jak będzie sucho, przyniesiemy sobie następną. Ta już wyschła, więc jest ok. Tylko jak mi ktoś tu za chwilę powie, zobaczy jakąś dziurkę w liściu od robaczka i powie, czy dlaczego Pani zbiera liście z dziurami po robakach, to po prostu chyba zrobi mi, kolokwialnie mówiąc, dzień ze śmiechu, więc nie mówcie, nie piszcie takich komentarzy. A wygląda czyściec pięknie, nie? Będę Wam robiła aktualizację, jak on wygląda w czasie suszenia. No, to tymczasem pa!